Dzisiaj przygotujemy latkes, czyli łatki, żydowskie placki ziemniaczane, które są przygotowywane w bardzo taki specyficzny sposób, tarte na grubej tarce. Dodaje się do nich bardzo mało mąki, za to bardzo dużo cebuli i zjada się je z cukrem. Do przygotowania latkes co będziemy używać? Ziemniaki starte, cebulę, mąkę pszenną, olej rzepakowy do smażenia, pieprz i sól. Czy zamiast mąki pszennej, jeżeli są osoby na diecie bezglutenowej albo unikają glutenu, można dodać jakąś inną mąkę albo zrobić bez mąki? Tak, możemy dodać mąkę kukurydzianą, skrobię ziemniaczaną, skrobię z tapioki, możemy też użyć mąki orkiszowej i wszystko powinno zagęścić. Czyli mamy tak, kilogram ziemniaków, na kilogram ziemniaków 3 duże cebule, 2 duże cebule, 3 duże cebule. 3 duże cebule na kilogram ziemniaków, 2 łyżki mąki pszennej lub mąki kukurydzianej, pieprz do smaku, sporo oleju i rozgrzana patelnia. Ziemniaki ścieramy na drobno? Ziemniaki ścieramy na grubej tarce. Właśnie to jest tajemnica latkes, że są one ścierane na grubej tarce. Ja w tym czasie rozgrzewam olej, tak żeby był równomiernie nagrzany na niskiej temperaturze. Jak już ciasto będzie gotowe, podkręcimy trochę temperaturę. Ważne jest, żeby ten olej był nie za gorący, równomiernie nagrzany. Wtedy placki będą usmażone równomiernie w środku i przy brzegach. Kiedy ziemniaki są już starte, posolę je trochę, tak żeby puściły sok. Wtedy z tego soku odzyskamy jeszcze mąkę ziemniaczaną. Za chwilę będę to pokazywać, kiedy to się odstoi i pokroimy cebulę. Dodam łyżeczkę soli. To już można odstawić. To nie, odstawisz troszkę, ja tylko to wymieszam ręką. To już wymieszam. Sól dobrze przemieszać w ziemniaki, wdusić właściwie i pozostawić do odstania. To wystarczy jakieś 10 minut, w tym czasie możemy wykonywać coś innego, nawet 5 minut. Dobrze, odstawiamy i cebulę, siekanie cebuli. Cebulę kroimy w drobną kostkę? Tak, dosyć drobną kostkę, dlatego że właśnie mamy jej dodać dosyć dużo. Odradzam wszystkim tarcie cebuli, bo tarcie może spowodować, że smak będzie trochę gorzki. Okay. I dodaję 2 łyżki mąki pszennej. Nie za dużo, chodzi o to tylko, żeby ta mąka pszenna zmieniła strukturę, żeby te placki stały się bardziej kleiste, dlatego że nie dodajemy do nich jajka. Ale jeżeli dodamy za dużo mąki, wtedy mogą się stać bardzo gumowe. A, właśnie, jeszcze zapomniałam, dodaję jeszcze pieprzu mielonego. Takie ciasto zostawiam jeszcze na maksimum 5 minut po to, żeby właśnie się skleiło, żeby ta skrobia, która jest w ziemniakach, związała to i za 5 minut też sprawdzę, ile skrobi z tego soku, który został z odciśniętych ziemniaków, będę mogła dodać do ciasta. W starożytnym Izraelu, który był pod okupacją Greków, świątynia została odbita właśnie przez oddziały Makabiego, Jehudy Makabiego i w świątyni trzeba było odnowić obrzędy. Jednym z tych obrzędów było rozpalenie świecznika, menory, 7-ramiennego wielkiego świecznika, ale do tego potrzebna była oliwa. Oliwę, którą znaleziono, ta oliwa musiała być przygotowana w koszerny sposób, zgodnie z wszelkimi zasadami, więc nie można było użyć jakiejkolwiek oliwy i odnaleziono oliwę, która wystarczyłaby na to, żeby palić się tylko przez 1 dzień. Decyzja była taka, albo nie rozpalać świecznika, albo rozpalić go tylko na 1 dzień. Czyli albo dokonać czegoś, co nie jest zgodne, bo ten świecznik zgasłby po 1 dniu, albo rozpalić i dać ludziom nadzieję na to, że znów jesteśmy w swoim kraju, znów jesteśmy w swojej świątyni. Makabi zadecydował, że ten świecznik zostanie rozpalony. I o dziwo zdarzył się cud, ponieważ świecznik palił się przez następne 8 dni. 8 dni, które były potrzebne do wyprodukowania wystarczającej ilości koszernej oliwy.
Dlatego świecznik hanukowy ma 8 ramion. 8 ramion jak 8 kolejnych dni, w których następował cud rozmnażania się światła, rozmnażania się oliwy. I właśnie oliwa jest główną bohaterką kulinarnej części święta Hanuka. Dlatego wszystko, co smażone, pieczone, gotowane na gorącej oliwie, jest jedzeniem czy takim pokarmem, które spożywa się w czasie świąt Hanuka. Stąd też latkes, czyli żydowskie placki ziemniaczane. Nie ma ze mną Laury, poszła kupić cukier, dlatego że placki ziemniaczane latkes bez cukru się nie liczą. Jest... O, już wróciła, super, dzięki, dziękuję bardzo. Dobrze, a my jesteśmy przy dalszej części smażenia, czyli patrzymy, co się stało z tym sokiem z ziemniaków, ile zebrało się na dnie krochmalu. Moja babcia mówiła krochmal. I ten krochmal dodaję do ciasta, delikatnie go zdejmuję, jest tego dosyć sporo. On doda temu ciastu lepkości. Zostawiam jeszcze trochę tego soku, gdyby okazało się, że to ciasto, które przygotowałam, jest za gęste. Nie, ale zupełnie nie jest za gęste. Ma bardzo fajną strukturę, klei się, jest wystarczająco wilgotne. Podkręcam jeszcze patelnię na 6, na takiej średniej mocy grzanie, tak żeby właśnie te placki ładnie się wysmażyły, ale nie były przypalone. I nakładam po łyżce. I łyżką rozgniatam tak, żeby miały równą grubość. No, tutaj troszeczkę za mało. No i teraz na właśnie takiej średniej mocy tego ognia, tu ja zostawiłam na 7, podsmażam te placki. One muszą troszeczkę dojść. Moja babcia mówiła, pierwsze śliwki robaczywki, więc że pierwsze nie wychodzą tak najlepiej, dlatego że jeszcze coś jest nierozgrzane do końca. Poza tym pierwsze od razu szybko idą do brzuszka. Dajemy im czas, jeszcze obleję trochę oliwą. No i zostawiamy na minutę, żeby się przysmażyły. Ten moment oczekiwania jest naprawdę nieznośny, szczególnie kiedy jest się bardzo głodną. Już wszyscy czekają na te placki, cały dom. Jeśli chodzi o latkes, to polecam, żebyście się pospieszyli, dopóki są stare ziemniaki, bo z młodych ziemniaków nie za bardzo wychodzą te placuszki. No dobrze, minutę na jednej stronie. Teraz te już całkiem dobrze mają chyba ładny kolor. Pierwsze placki są już usmażone. Jeszcze tak będzie łatwiej mi je przewrócić. Pięknie, na złoto dobrze są. A ten można by było jeszcze troszkę dosmażyć na jednej stronie. Nie? Dobra. No i teraz nie powiem, że będziemy czekać z tymi plackami, po prostu gdzieś je zjemy szybko, smażąc następne. Są chrupkie bardzo. No właśnie, i to jest to, że ten sposób tarcia na grubej tarce powoduje, że te placki stają się takie bardzo fajne, chrupkie i mają takie krótkie kawałeczki. No naprawdę pyszne. Bury są pyszne. Bardzo dobre, bardzo. No czekam dłużej, tylko nakładam następne. A czy Wy macie swoje jakieś specjalne tajemnice na to, jak robić placki ziemniaczane, jak robić latkes? Czy coś, z czym warto się podzielić? Może jakieś tajne receptury? Jeśli prześlecie je do nas, to może spróbujemy je zrobić i będą częściej placki ziemniaczane w domu. Super. Super. Czekam na przepisy. To nie jest najmniej kaloryczne danie i wcale nam to nie przeszkadza. Nie, ale mam takie chrupkie. Bardzo dobre. Latkes, żydowskie placki ziemniaczane.
Zapraszamy Was do naszego żydowskiego domu.